Witam serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym ponownie podjąć temat pracy w wyobraźni. Jest to temat szeroko omawiany w różnych opracowaniach i chyba najbardziej w zakresie pedagogiki fortepianowej. Chciałbym mimo wszystko z mojego punktu widzenia podzielić się paroma refleksjami. Chciałbym przedstawić metodę, którą nazwałem, jak w tytule, 50-50, czyli pół na pół. O co chodzi? Jest podstawową zasadą w ćwiczeniu, że należy powtarzać fragmenty niewyćwiczone, aby doprowadzać je do perfekcji. I tą zasadę możemy oczywiście realizować, ale ja proponuję, aby każde powtórzenie poprzedzić wykonaniem wyobraźni. Tak, aby połowa czasu spędzonego na ćwiczeniu była poświęcona grze w wyobraźni, a druga połowa grze na klawiaturze. Stąd tytuł 50-50. I z własnego doświadczenia wiem, że takie ćwiczenie jest bardziej optymalne i efektywne. Polecam podczas pierwszego stadium ćwiczenia, czyli w wyobraźni, zajmować inne miejsce niż przy instrumencie. Na przykład stanąć sobie przed nutami na pulpicie, oddzielnym od instrumentu. Wtedy nabieramy większego dystansu i do grania, i do siebie, i do naszej postawy przy instrumencie, do techniki. Po drugie, intensywniej słuchamy. Nie jesteśmy rozproszeni kwestiami i problemami i ograniczeniami technicznymi, ale bardziej wsłuchujemy się w samą muzykę. Pozornie jest to strata czasu, ponieważ połowę czasu ćwiczenia nie gramy, ale jednak jest to tylko pozór. Jest to wielki zysk dla nas. Zyskujemy pewność gry, pewność siebie podczas gry. Wytracamy lęk, szczególnie w miejscach trudnych, w miejscach problematycznych. Również łatwiej potrafimy skoncentrować się i utrzymujemy koncentrację przez dłuższy czas ćwiczenia. Mamy więcej świeżości myśli. A utwór w ten sposób ćwiczony jakby sam układa się. Jest to porównywalne do projektu. Jeżeli chcemy zrealizować jakąś poważną inicjatywę, to najpierw robimy projekt. I teraz każdy fragment ćwiczony jest dla nas, powinien być przez nas traktowany jako poważna inicjatywa, poważne przedsięwzięcie. Dlatego przed każdym ćwiczeniem, przed każdym fragmentem, który może trwać pół minuty, może trwać minutę, może trwać 3 minuty, w zależności od tego, ile chcemy w danym momencie ćwiczyć, poprzedzamy tę akcję projektem, planem. I to robimy w wyobraźni. I taka metoda ma uniwersalne zastosowanie. Możemy ją stosować na etapie montowania utworu, zaraz po opalcowaniu. Możemy to stosować, kiedy odświeżamy długo niegrany utwór. Możemy też stosować na bardzo małych fragmentach o wyjątkowej trudności technicznej. I w końcu możemy tę metodę stosować jako metoda pedagogiczna podczas lekcji z uczniami. Ja od 2 lat stosuję taki system pracy z uczniami. Kiedy daję im uwagę, najpierw proszę, żeby zastosowali ją w wyobraźni, a potem ją przedstawiają na instrumencie i ja wtedy mogę ocenić. I widzę, że taka praca przynosi o wiele lepsze efekty. A przede wszystkim stałe poprzedzania gry pracą i wyobraźnią daje nam gwarancję, że nasza muzyka nie zostanie zdominowana przez technikę, ale że będzie najpierw słuchana. Dziękuję. A jeśli prezentowane w moich filmach treści są według Ciebie przydatne i wartościowe, proszę subskrybuj kanał lub wciśnij polubienie. To będzie dla mnie sygnał i motywacja, aby tworzyć kolejne materiały. Dziękuję.